Cześć! Przedzieram się przez śnieżne zaspy, aby dotrzeć do mojego miskanta, który również został zasypany tej zimy. Jest to Miscanthus strictus. Kiedyś mówiłem na niego Zebrinus, ale okazało się, że jest to strictus. Tutaj jest jego kolega Giganteus. No i one pięknie obrodziły w kwiaty, w kwiatostany. Częściowo niestety troszkę mi tutaj śnieg przysypał tego miskanta, ale to nic, postaram się go jakoś odkopać. A moim celem są dzisiaj takie kwiatostany. Muszę tutaj jedynie dostać się do nich, aby było ich więcej. Spróbuję to jakoś podnieść do góry. Na całe szczęście ten śnieg nie jest mokry i nie ma go tak dużo, więc spokojnie mogę tutaj nogą odkopać większość tego miskanta. A przyszedłem dzisiaj na działkę po te właśnie kwiatostany, aby zrobić z nich ozdobny, suchy bukiet do wazonu. Co prawda one same w sobie tworzą już piękny bukiet tutaj na działce, ale myślę, że w wazonie również będą się ładnie prezentowały. Muszę sobie tylko tutaj poprzycinać kilka tych łodyg, no może nie kilka, a kilkanaście, tak aby ten bukiet był gęsty. Zwykle robi się to, kiedy jest sucho, słonecznie, kiedy te kwiatostany są takie ładne, puszyste, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki bukiet zrobić sobie również zimą. Niestety w tej chwili te kłosy oraz te kwiatostany są mokre. Jednak kiedy przeniesie się je do mieszkania, do suchego mieszkania, one ładnie sobie przeschną, no i również nabiorą takich bujnych kształtów, zrobią się puszyste i gęste. Musicie wiedzieć, że takie kwiatostany są bardzo pożądane wśród florystów, w pracowniach florystycznych, a szczególnie o tej porze roku, kiedy jest mniej takiego materiału do tworzenia kompozycji, suchych kompozycji kwiatowych. No dobrze, ja już nazbierałem. Myślę, że tyle wystarczy. Każdy może mieć swoją koncepcję na wykonanie takiego bukietu. Ja wybrałem taką koncepcję zwartą. Nie taką chaotyczną, roztrzepaną, tylko taką zwartą, czyli kwiatostany będą równe tutaj na górze. W tym celu układam sobie równiutko, aby można było później łatwo przyciąć te łodygi. Teraz tą górę muszę sobie związać. Najlepiej użyć do tego drucika, tak aby się to wszystko nie rozjeżdżało podczas kolejnych prac przy formowaniu tego bukietu. Drucik jest chyba najlepszym rozwiązaniem, ponieważ sznurek jest mało stabilny, no i mogłoby się to wszystko rozjechać. No to teraz cała wiązanka powędruje między uda, tak aby było łatwiej przyciąć tą dolną część. Do tego używam sekatora, no i ten sposób chyba jest najłatwiejszy i w ten sposób ładnie wszystko się wyrówna. Ja staram się to ciąć w taki sposób, aby cały bukiet miał wysokość 1 metra. Plus minus oczywiście, no bo wydaje mi się, że w domu mam taki dosyć fajny 40-centymetrowy wazon, w którym będzie to bardzo ładnie wyglądało. Zresztą zobaczycie, jak przyniosę to wszystko do mieszkania i będę formował, układał i tak dalej.
Taką czarną robotę najlepiej wykonać na działce, no bo można nabrudzić. Teraz muszę uwolnić tą wiązankę z tych dolnych liści, które nie są już do niczego potrzebne. Oczywiście można sobie zachować trochę tych liści, ale chyba lepiej, aby one były w tej górnej części, tam przy kwiatostanach. A tutaj najlepiej, żeby zostały już tylko i wyłącznie takie gołe łodyżki. Wydaje mi się, że teraz jest optymalnie. No może jeszcze troszkę skrócę te łodygi, ponieważ wydają się jeszcze troszkę zbyt długie. Skracam jeszcze o 10 cm i myślę, że będzie tak w sam raz. Teraz muszę się jeszcze pozbyć tego bałaganu, a ten bałagan powędruje do kompostownika, który tutaj również zasypało. Powinienem chyba zostawić go otwarty, żeby tutaj ładnie śnieg sobie padał do środka i ładnie nawadniał całą tą pryzmę kompostową. Chociaż w sumie wrzucę tutaj ręcznie trochę śniegu, aby tam ładnie się to wszystko rozkładało. No, myślę, że tyle wystarczy. To co? Zamykamy. Tymczasem bukiet wstępnie przygotowany, obrobiony tutaj na mojej działce, no to zabieram go teraz do mieszkania. Mam taki wazonik. No to sprawdzam, czy wszystko się tutaj ładnie zmieści. No zobaczcie, idealnie wymierzone. Oczywiście bukiet jest nadal mokry, wilgotny, więc nie prezentuje pełni swoich możliwości. Spróbuję mu pomóc wyschnąć, dlatego ściągnę teraz ten drucik, który tutaj wcześniej zaplątałem. No i będę się musiał tutaj dostać do wnętrza i jakoś to tak spróbować ładnie ułożyć, uważając jednocześnie, aby te kwiatostany się nie rozsypywały, ponieważ oczywiście one mają tendencję do sypania się. Myślę, że w taki sposób bukiet prezentuje się idealnie, mi się podoba, a jak przeschnie, będzie jeszcze bardziej efektowny. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się. Cześć!